Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Have you ever Damn. Yeah. 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 Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer Nuzlocke. W poprzednim odcinku nałapałem kilka Pokémonów zgodnie z zasadą Nuzlocke po jednym na danym obszarze i teraz chciałbym wam je przedstawić, jak prezentuje się nasza drużyna po przeprowadzonym treningu. Pierwszym Pokémonem jest Triforce, Dino, typ Smoczy Mroczny albo Dark Dragon, nie wiem, możecie mi dać znać w komentarzach, jak chcecie, żebym nazywał typy. Czy je tłumaczyły na polski, czy jednak zostawił i trzymał się angielskiej wersji. Statystyki są średnie, ponieważ jest to bazowy podstawowy Pokémon i posiada ataki takie jak Tackle, Focus Energy, Aurora Beam i Bite. Nauczył się ataku Bite podczas treningu, a ataku Aurora Beam sam go nauczyłem, żeby miał czymkolwiek
atakować inne Pokemony. Drugim Pokemonem w naszym party jest Blob. Mag na poziomie 11. Dość solidny atak, dość solidna obrona. Wszystko jak najbardziej w porządku. Tylko, że jest jeden mały problem właśnie z Blobem, ponieważ wydaje mi się, że on nie ma uaktualnionego movesetu i pierwszy atak taki solidny, jakiego się nauczy, to jest Sludge na poziomie 37, więc jest to takie nieciekawe, ale będziemy się go trzymać, bo jest to jak najpotężniejszy pok. Dodatkowo mamy możliwość zdobycia TM-ów następnych generacji, które tutaj są w jakiś sposób załączone do tego romu, więc wydaje mi się, że coś na pewno dla niego znajdziemy. Posiada ataki Pound, Harden i Poison Gas, czyli nic się nie zmieniło od otrzymania go od profesora Oaka. I ostatnim Pokemonem jest Think. Ewoluował już na poziomie 10 w... No niestety Dustoxa. Atak... No, mógł być lepszy. Obrona 22, więc całkiem solidna. Special 21. Szkoda tylko, że oba jego typy są fizyczne w tej generacji i na niewiele mi się to zda. I umie ataki tak jak Tackle, Confusion, Poison Sting i Harden, czyli niezła średniawka. Dobrze, i to są wszystkie Pokemony, jakie posiadam na ten moment w drużynie, ponieważ Sceptile, którego miałem okazję złapać, niestety nie chciał trafić do Pokebola. W bagu posiadamy 2 Pokebole, nie będę ruszał jeszcze do Viridian City, tylko zmierzę się z moim rywalem, z Nickelem, właśnie na ścieżce 22, tam gdzie ten nieszczęsny Sceptile był możliwy do złapania. Pokemony są na znośnych poziomach, wydaje mi się, że powinno się to odbyć bez żadnego problemu, a przy okazji dostaniemy trochę pieniędzy i będę sobie mógł za to pozwolić na kolejne Pokebole. Dobrze. Musimy... Ucieknę zaraz temu Encanterowi i jak widzicie jest to Hupa. Może jak oglądaliście montaż treningowy, to też zauważyliście, że w krzakach na ścieżce 22 kryje się Hupa, której nie miałem jak dotknąć i musiałem ją wystalować tak jakby, czyli po prostu zmusić do śmierci przez zatrucie. Dobrze, ruszamy dalej. Zapiszemy sobie oczywiście grę, ponieważ wszystko co się wydarzy albo jakiekolwiek stracone save'y mogą zostać uchronione tylko przez nas, przez was. I ruszamy do walki z Nickelem. Nadchodzi Nickel. Hey Paper! You're going to Pokemon League? Forget it, you probably don't have any badges. The guard won't let you through. By the way, did your Pokemon get any stronger? Jasne, że tak. Specjalnie po to je trenowałem do tej walki. I teraz on powinien posiadać 2 Pokemony, z tego co mi się wydaje, dokładnie 2 Pokemony. Pierwszym jego Pokemon jest Qwilfish, czyli typ trujący wodny, albo Water Poison. Ustalimy to sobie w tym odcinku. Już prosiłem was wcześniej o to, żebyście zostawili, jeszcze raz przypomnę, zostawcie w komentarzu to, jak chcielibyście, żebym tłumaczył wszystkie rzeczy związane właśnie z tymi Pokemonami. Czy tłumaczył po prostu na polski, czy zostawiał w języku angielskim. Z racji tego, że jest to typ Poison, dobra, zmienię sobie na Think, ponieważ na atak Confusion będzie to super efektywne. Nie zadało to za dużych obrażeń. I atak Confusion Minimize. Atak nie. Hydropump? Czy ryzykować kolejną Hydropump? Nie, zmienię na Maka i postaram się go standardowo Poundem pokonać. Harden. Atak miejsc. No nie. No kryt. Udało się. Water Gun. To powinien zadać sobie dużo wrażenia. Pound nie trafił. O, Boga. No będzie to ciężka walka. Nie będzie to jakaś wymagająca walka, ale będzie ona długa po prostu. Ale nie tyle ciężka, co długa. Hydropump. Nie zabij, nie skrytuj go. Dobrze, no i w tym momencie przyda się Max Potion. Użyty na blobie. 32 HP ten odnowione. I Water Gun ponownie. Użyłem atak Pound. Jeszcze jeden Minimize. To trafił.
Czy to będzie kryt? Nie. Jeszcze jeden Harden. Ten Qwilfish jest nieznośny. Wszystkie Pokémony Nikela są nieznośne. Dotychczasowo. Dragonite wcześniej, teraz Qwilfish. Przeżyj to, wytrzymaj to. Znowu kryt. Nie. Przynajmniej teraz jakoś częściej trafiamy tego Qwilfisha. Nie. Pokonaj go. No muszę zmienić jednak Pokemona na Triforce'a. I znowu używa ataku Harden. Ja użyję ataku Bite, ponieważ jest to step, czyli Same Type Attack Bonus, czyli po prostu zwiększone obrażenie. Niestety nie trafiłem. Użyjemy jeszcze raz Bite'u. Jeszcze raz nie trafiłem. Czyli wracając do tego stepu, czyli po prostu ataki, które mają taki sam typ, zadają trochę, co Pokémon, zadają trochę więcej obrażeń. Pokonaliśmy Qwilfisha. I następnym jego Pokémonem będzie Monferno. Czy chciałbym zmienić Pokémona? Nie, nie wydaje mi się. Na poziomie 8, więc powinienem mu spokojnie dać radę. Używał ataku Bite. Scratch nie powinien zrobić za dużo. Tak jak myślałem. Nie trafiłem Bite'em. Kryt? Aha. Monferno to jest typ walczący, czyli nie zadaje mu tak dużo obrażeń, jakbym chciał. Więc użyję po prostu atak Tackle. W tym momencie został Monferno pokonany. Pokonałem Nikela również. Oh, you just lagged out. Dostałem 280, czyli dostałem praktycznie na jeszcze jednego Pokébola. I heard Pokemon League has many tough trainers. I have to figure out how to get past them. You shouldn't quit dueling and get move on. I Nikel w tym momencie odchodzi, jak zwykle jest on no, dość wredny i ma strasznie... Ciekawe, czy będzie się to powtarzało w późniejszych etapach gry, czy będzie miał tak samo nieznośne Pokémony, rzekłbym. Triforce. Mam nadzieję, że ta chupa mnie wypuści. Tak, mogę iść na szczęście. I ruszamy z powrotem do Pokémon Center. Nie mamy żadnych itemów leczących, więc będziemy musieli po prostu teraz biegać w te i z powrotem. Ale na szczęście pierwsza groźniejsza potyczka, z pierwszej groźniejszej potyczki wyszedłem bez szwanku. Tak, siostro Joy, proszę ulecz moje Pokémony. Dziękuję. I ruszę teraz do Pokémon Martu i okupię się w Pokéball, czyli prawdopodobnie będzie to jeden Pokéball. Chociaż mogę sprzedać atak Solar Beam, bo nie wiem, czy w tym romie, w tym randomizerze występuje coś takiego jak Sunny Day, czyli atak, który po prostu przyspiesza użycie ataku Solar Beam i chyba jednego sprzedam. Jest to, jakby na to nie patrzeć, 500 pokedolców do kieszeni i za to mogę kupić kolejne 3 Pokéball. Tak? Wydaje mi się, że jest to dobre rozwiązanie. I ruszamy teraz do Viridian City, złapać kolejnego Pokemona. I przy okazji zmierzycie z kilkoma trenerami. Jeszcze sprawdzę, bo uleczyłem Pokemony. Tak, uleczyłem. Triforce jest na pierwszym miejscu w party, Blob na drugim i Ting na trzecim. Jeżeli znajdę jakikolwiek przyzwoity wymiennik dla Tinga, to się go po prostu pozbędę. No, przykro mi bardzo, ale jest to dość słaby Pokémon. Już Bidoof byłby na pewno lepszym wyborem. Ale tutaj porozmawiamy oczywiście z wszystkimi. Cześć. Jest to naturalny labirynt. A ty co mi powiesz? Czy złapałem jednego ataka? Nie, nie złapałem. I jest to nowa arena. I po prostu od razu wchodzimy w trawę i łapiemy Pokemona. Czymże jest... Jest to... Byłby to drugi Pokémon Smog w moim party. Nie wiem, jakie ma ataki, ale jest to Axorus! Może nie chcę go zaatakować. O kurczę.
właśnie nie chcę go zaatakować niczym poważniejszym, więc zmienię po prostu na bloba i go zatruję, a będę miał cichą nadzieję, że uda mi się go złapać. Może atak Leer. Ciekawe, co ma jeszcze oprócz ataku Leer. Używam ataku Poison Gas. Potem jeszcze raz spróbuję, bo czasami jest tak, że po prostu te ataki nie wchodzą, nie udają się. Dobrze. Nie chcę w niego rzucić Pokebolem, więc będę używał po prostu ataku Harden, aż jego życie zejdzie na taki niższy pułap. Posiada atak Scratch i Outrage. To dobrze, że nie zostałem Triforce'em. Na szczęście kryt nie zrobił za dużo, ale jakbym został Triforce'em, to prawdopodobnie może nie tyle by poległ, ale zadałoby to dość solidne obrażenie. Jeszcze jeden Harden, no jasne, czemu nie? Zaraz będę musiał zmienić. No. Ponieważ nie chcę narazić bloba na niebezpieczeństwo jakieś niepotrzebne. Spróbuję rzucić Pokebolem. Może się złapie, akurat będę miał szczęście. Chciałbym. Jeszcze jeden Outrage. No. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Zmieni Pokémon Tinga. Idź. Pokaż, co masz do powiedzenia. Okej, uderzył się w kąt. Wow. To jest też niebezpieczne, ale już szedł do niskiego pułapu życiem i będę próbował go teraz złapać. Złapaliśmy właśnie Haxorusa. Jego będzie dodana do Pokédexu, jego informacje. A posiada opis w Pokédexie Raidona. Tak, czy chcę dać imię Haxorusowi? Jasne, że chcę. I nazwę go po prostu, z racji tego, że ma dwa topory przytwierdzone tak jakby do głowy, nazwę go po prostu Slash. No bo w sumie te topory służą do cięcia. Slash. I delikatne też nawiązanie do Guns N' Roses. I nie tylko. Do tego słynnego gitarzysty. Jakby ktoś oczywiście nie wiedział. Złapaliśmy Haxorusa. Muszę pamiętać, że jest on zatruty, więc od razu sięgam po antidotum i go leczę. I zaraz sobie sprawdzę, jak ten Slash wygląda. Pokémon Slash. Statystyki. Smoczy. Dużo ataku. Słaby special, czyli widać, że jest to fizyczny Pokémon. Co jest złe z jednej strony, ponieważ typ smoczy, typ dragon jest tej generacji specjalny. Posiada ataki Scratch, Leer i Outrage. Czyli dość znośny Pokémon. Nie będę go odkładał na razie do boksa, ponieważ dosłownie każdy Pokémon się nam przyda. Nawet taki, który jest fizyczny, a jest specjalny, a największą statystykę ma fizyczną. Dobrze, idziemy je uleczyć i będziemy teraz już w tym momencie kontynuowali podróż przez Viridian Forest do Pewter City i pokonywali przy okazji wszystkich trenerów. Nie będę na razie trenował Haxorusa. Zobaczę, czy na przykład do następnego odcinka go nie potrenować w montażu. Na ścieżce do Viridian City wszystkie nasze Pokémony są uleczone. I teraz będziemy podejmowali trenerów. Mam nadzieję, że będą jakieś znośne te Pokémony tych trenerów i nie trafi się żadna legenda u przeciwnika. Bo może być to naprawdę ciężkie. Dino jest na pierwszym, Triforce jest na pierwszym miejscu, tak? Ruszamy dalej, tutaj nic mi nie masz do powiedzenia. Ok, pierwszy trener, jakiego spotkaliśmy w Viridian City. Come on, let's battle! Jest to Bugcatcher. I posiada Empoleona. No cóż, mogło być gorzej, mogło być lepiej, nie będę narzekał.
Użyję ataku Focus Energy, żeby zwiększyć delikatnie szansę na atak krytyczny i będę teraz atakował. Wszystko, czym mogę zaatakować Napoleona, jest przez niego, jest na to odporny, więc po prostu spróbuję taku. Nic. Bite. No, już zrobił trochę więcej, jest to w końcu stem. Jeszcze jeden bite i jeszcze jeden i Napoleon zostanie pokonany, a przy okazji dostanę do niego dość sporo doświadczenia, bo 306 i Triforce awansował na poziom 11. Wydaje mi się, że Triforce będzie takim moim oczkiem w głowie tego let's playa. Hitmore. No dobrze, zostawię na razie Triforce'a. I standardowo bite. Lick. Nie powinien zrobić za dużo. Jest przeze mnie. Jestem odporny. Nie przeze mnie, tylko jestem po prostu odporny na atak Lick. I zwykły taku powinien już załatwić sprawę. Tym oto sposobem, no 216 doświadczenia, pokonaliśmy pierwszego przeciwnika na terenie Viridian Forest. Teraz zmienię Pokemona, ponieważ Triforce ma dość mało życia i wystawię Uloa, ponieważ trzeba go w jakiś szybki sposób awansować na te wyższe poziomy, żeby otrzymał znośne ruchy. Kolejna walka z kolejnym Bugcatcherem. Tutaj chyba są sami Bugcatcherzy z tego co kojarzę w Viridian City. I ten Bugcatcher posiada Unknowna. Ciekawie. No to standardowo Pound. 2 ataki. Unknown będzie pokonany. Unknown zna prawdopodobnie na tym poziomie tylko atak taku, więc nie powinno to być żadnego problemu. Następny Pokémon to Gulpin. Czyli moja prośba została wysłuchana. Żadnych jako takich jak na razie odpukać mocnych Pokemonów nie posiadają ci przeciwnicy, ponieważ mógłby to być problem. Okay. Kolejny Pokémon pokonany. Blob awansował na poziom 12 i nauczył się ataku Disable. I Parasect. Tak, chciałbym zmienić. Parasektem poradzimy sobie z Stingiem. Nie jest Sting jednak moim ulubionym Pokémonem, ale wypada go używać, jeżeli mamy jakąkolwiek przewagę nad przeciwnikiem. Poison Sting zrobi dość spore obrażenia, zada. Scratch. No nie bardzo, bo ma bardzo dobrą obronę. Dustox, czyli Sting. I pokonaliśmy Parasecta. I Sting awansował na poziom 11. Run of Pokémon, 70 $. I wrócimy się teraz do Pokémon Center jednak, bo nie chcę w żaden sposób ryzykować utraty jakiegokolwiek Pokémona. W końcu jest to Nuzlocke. Wiązałoby się to ze sromotną porażką. Czy tutaj jest jakiś Pokémon? Nie ma. Poszukam jeszcze itemków, zanim pójdę do Pokémon Center, bo możliwe, że będzie tam coś ciekawego. Z tego co pamiętam, tu jest. Revive. No, raczej się nam nie przyda Revive, bo jak już wcześniej wspominałem, jest to Nuzlocke i Pokémon, który został pokonany, trafia do boksa. Nie możemy używać na nim jakichkolwiek leczących. O Boże, oddałbym wszystko za Running Shoes. No niestety uroki pierwszej generacji, a jak już wspominałem, przyspieszenie nie jest to, co chcielibyście oglądać w tym let's play. Dzień dobry, siostro Joy, a to znowu ja. Do widzenia. Pewnie wpadnę jeszcze tutaj parę razy. Mam taką cichą nadzieję, że następna wizyta w Pokémon Center będzie już w W każdym razie ruszamy dalej. Jeszcze taka ciekawostka. Może zauważyliście w montażu treningowym, że bujne ewolucje, takie jak na przykład Rumpel, który ewoluuje w Slickuna i Cascuna, trochę się różnią, bo nie było tutaj takiej możliwości zaprogramowania tego bezpośrednio. Dlatego Slickun,
czyli pierwsza ewolucja Wrumpla, wyewoluowała z mojego Wrumpla, ale potem stała się rzecz dziwna i Cascoon wyewoluował z Victiniego, po prostu z Pokemona, który miał skórkę Victiniego, i ten Cascoon przypadł mnie w udziale. No, jest to zrozumiałe, ponieważ... Guard Special. Ponieważ trudno się dziwić takiemu zwykłemu randomizerowi, że stara się jakoś wcisnąć technologię z nowszej generacji do tej starej, gdzie po prostu nie było takiej możliwości jeszcze wtedy. Za niedługo prawdopodobnie będziemy wychodzić już z Viridian Forest i cieszy mnie to bardzo. Tutaj chyba napotkamy jeszcze jednego trenera po drodze, który dodatkowo zgubi jakiś przedmiot. I z tego co pamiętam, oryginalnie jest to Potion. I tutaj mamy jeszcze jeden przedmiot do zebrania. Cudownie. X-Accuracy, czyli nic szałowego. Idziemy do tamtego trenera, już ostatniego w naszej ścieżce. Ostatni Backcatcher w Viridian Forest posiada Celebiego. Cudownie. Na poziomie 9 z atakiem Recover. Czyżby miał tylko Recover dostępny? Nie. Confusion. Czyli będę musiał zmienić teraz Pokemona na Triforce'a. Typ Mroczny Confusion mu dosłownie nic nie zrobi, ponieważ są odporne, tak jak już mówiłem i tak jak teraz widzieliście, na ataki psychiczne. I używam, w sumie mogę użyć i tego, ale używam ataku Bite. Przez chwilę się przestraszyłem tego Confusion od Celebiego. W końcu to jest legenda i zadaje bardzo dużo wrażenia. Strasznie śmieszną skórkę ma Celebi, taką creepy. Bardzo dużo doświadczenia, ponad 500 i Triforce awansował na poziom 12 i chce się nauczyć ataku Headbutt. Tak, i chce pozbyć się ataku Tackle. Pokonaliśmy ostatniego Backcatchera, jednak legenda stała się. Wykrakałem wcześniej niestety, ale obyło się bez żadnych przypadkowych śmierci i wkraczamy do Pewter City. Tutaj zagadam jeszcze do wszystkich, jasne, dlaczego nie. Oficjalnie jesteśmy jeszcze nie w Pewter City, jest to dalej ścieżka 2, czyli nie możemy na niej łapać Pokemonów. I oficjalnie wkraczamy do Pewter City i ruszam teraz do Pokémon Center uleczyć swoje Pokemony. Był to dość intensywny odcinek i wydaje mi się, że dość ciekawy. I również wydaje mi się, znaczy jestem nawet pewien, że będę w tym momencie kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wszystkim wam się podobało to, co zobaczyliście. Ostatnim razem pokonaliśmy barierę 15 lajków, więc teraz macie nowe zadanie: zmasakrować przycisk like i dotrzeć do granicy 20. Jeżeli wam się oczywiście podobało, dodatkowo jeżeli chcecie otrzymywać jakiekolwiek informacje na temat tego, co się dzieje na moim kanale, zapraszam was wszystkich do zasubskrybowania oraz zapraszam was na swojego Twittera, gdzie wrzucam również informacje o tym, co się dzieje na kanale oraz inne ciekawe rzeczy. Dodatkowo mogę wam zdradzić, że za niedługo pojawi się update graficzny mojego kanału i Twittera. Także dziękuję wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję jeszcze raz, że się wam podobało i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!